Dzisiaj upieczemy chlebek pita. Nasz chlebek zaczniemy od zrobienia zaczynu, do którego będziemy potrzebować 30 g drożdży świeżych, 100 ml ciepłej wody, 1 łyżeczki cukru, 2 łyżek mąki pszennej tortowej typu 450. Potrzebna nam jest miska, do której kruszymy drożdże. Jak je pokruszymy, łatwiej później się rozprowadzą w całości. Dodajemy mąkę, cukier, wodę i będziemy łyżką wszystko ze sobą mieszać, żeby się połączyło. W ten sposób powstanie zaczyn, który przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce. Dalsze potrzebne rzeczy nam to 160 g mąki pszennej tortowej typu 450, 330 g mąki pszennej chlebowej typu 750, 200 ml ciepłej wody, 3 łyżki oleju z oliwek lub rzepakowego oraz 1 łyżeczka soli. Po 15 minutach nasz zaczyn już pięknie pracuje i dodajemy do niego wodę, olej i obie mąki. Państwo mogą te mąki wymieszać jako jeden produkt. U nas są pokazane, że są obie, przy czym troszeczkę zostawiamy sobie tej mąki. I wszystkie składniki będziemy łączyć teraz z naszym zaczynem. Jeszcze łyżeczka soli. Będziemy łączyć z naszym zaczynem łyżką. U nas w tym wypadku to jest drewniana łyżka. Mieszamy. Zaczyn zacznie zmieniać konsystencję. Nadal jest bardzo rzadki, więc podsypiemy go jeszcze naszą mąką. I dalej mieszamy. Tak, po wstępnym wymieszaniu bierzemy sobie stolnicę, którą oprószamy mąką. Na to wykładamy nasze ciasto i zaczynamy zagniatać. Tak 15-20 minut. Jeżeli użyją Państwo innej mąki, konsystencja ciasta może się zmienić i wtedy trzeba będzie może albo podsypać mąką, albo dolać wody. To już muszą Państwo patrzeć. My zagniatamy ciasto, zagniatamy. W trakcie zagniatania uwalnia nam się gluten, dzięki temu ciasto staje się mniej klejące, tak jak Państwo tu widzą, już nie klei się do stolnicy, nie klei się do rąk. Zagniatamy. Siłownia to nam nie będzie potrzebna. I jeszcze zagniatamy, żeby sobie uformować taką kuleczkę. O tak mniej więcej. Miska posypana lekko mąką. Wstawiamy do niej nasze ciasto, przykrywamy ściereczką, odstawiamy na godzinę, półtorej w ciepłe miejsce. U nas po godzinie ciasto już pięknie wyrosło. Wyjmujemy je z miski. I teraz paluszkami rozciągamy. W ten sposób pozbędziemy się również gazu. Jak rozciągniemy sobie ciasto, dzielimy je na porcje. U nas jest to około 60 g. I w ten sposób wyjdzie nam 13 takich kuleczek. I każdą teraz porcję musimy jeszcze zagnieść, ulepiając takie kuleczki właśnie. Jedna, druga, trzecia. Rączki pracują. Jak Państwo widzą, 13 kuleczek zrobiliśmy. A teraz musimy konkretnie zająć się kuleczkami, czyli papier do pieczenia o wielkości mniej więcej 16 na 16 cm i rozciągamy nasze kuleczki. Na dwa sposoby. Jeden, tak jak Państwo widzą, tutaj paluszkami rozciągamy i tylko wyrównujemy brzegi, właściwie wierzch wałkiem. Musimy to zrobić dość cienko. Te placuszki muszą być cienkie. Średnica wychodzi około 15 cm. Albo drugi sposób, lekko tylko rozgniatamy, bierzemy wałek i już wałkiem rozciągamy naszą kuleczkę na płaski placek o średnicy mniej więcej 15 cm. Powoli.
kółeczko. I tak jedna, druga, trzecia, czwarta, aż do końca te nasze kuleczki musimy tak porozciągać. Odstawiamy znowu w 15 minut w ciepłe miejsce. A w międzyczasie rozgrzewamy sobie piekarnik, gdzie jest albo blacha do pieczenia, tak jak u nas, albo kamień do pizzy na przykład. Piekarnik nagrzewamy do 240-260 stopni i pieczemy około 5 minut do ładnego zarobienia. Nie kładźmy naszych placuszków przy drzwiczkach, tam jest niższa temperatura i może się okazać, że nam chlebki nie wyrosły. Oto nasze pięknie wypieczone chlebki, które zapraszają swoim widokiem do schrupania, a my zapraszamy na kolejne przepisy i porady na Magia Kuchni.